Niunia, wolniej. Ładka, daj coś powiedzieć! Którędy? No, my jesteśmy takie obie, że nie palimy, nie pijemy, nie mamy towarzystwa. Jak to Władzia, wszędzie wlezie. I tak, raz, dwa. Woda się ugotowała. Mówią na mnie Władzia. To zbieramy się, jedziemy do koleżanki. Dobrze, niech trochę będzie brudno. To i w portfelu będzie brudno. Jedziemy. Nagrywa? Już nagrywa? Nie, jeszcze trochę. Jedziemy do mojej koleżanki, z którą kiedyś współpracowałam, organizowaliśmy festyny. Ona mi pomagała, ja jej. Super kobieta. Bardzo miła, sympatyczna. Ale jest chora. Uszkodzony ma kręgosłup. Nie może chodzić. Dobrze, że jeszcze syna ma, bo już mąż nie żyje. Piecze ciasta. Wywozi, sprzedaje. Energiczna. A już chyba 70 lat ma. O, ja chyba dzisiaj trochę pośpiewam, bo jestem niewyspana, to energii nabiorę. Przewieje pana. Tak dużo odsłonił. A, mam taką piosenkę w kapeli, kiedy śpiewaliśmy. Zaraz jak ona, jak się zalicał, pięknej, jakżem się zalicał pięknej warmianeczce, to mi podawała żurek na śmietance. Ojra, 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 rara, ojra, 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 rara. Jakżem do niej chodził, to były 3 sadła. Jakżem się ożenił, to mi baba zjadła. Ojra, 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 rara, ojra, 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 rara. Nie jedz, chłopie, tyle, bo oszczędzać trzeba. Wystarczy ci woda i skórka od chleba. Ojra, 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 rara, ojra, 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 rara. Nie jedz, chłopie, tyle, bo obrośniesz w sadło. Kiej, chłop, jak baryła, kochanie przepadło. Ojra, 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 rara. Oj, kukurydza porośnie, bo deszcz pada. Tak wszystko się działo. Ale ogóreczki będą gniły, bo ogórki nie lubią dużo wody. Ale to szczęście, że ja odzyskałam głos. No, zaziębiłam się trochę przez to, że chodziłam spocona cała do groty. A jeszcze woziłam koleżankę, była przeziębiona. No i zaraziła chyba mnie. A do groty, jak chodziłam, tam jest chłód i po 2 seanse. Jakoś tak gardło nie bolało, tylko trochę kaszlałam, chrypka. I nie przychodziła. Koleżanka do mnie mówi, idź do lekarza. Poszłam, żeby chrypkę zwalczyć, no bo mówię, pan przyjedzie, a tu nie pośpiewać. Ja jeszcze troszeczkę mam, ale już nie taką. 4 dni brałam antybiotyk. Nic nie pomagało, aż mi krosty w buzi porosły. Na języku wszędzie. I odrzuciłam ten antybiotyk. Zaczęłam gałązki gotować z sosny. 2 dni popiłam. Chrypki nie mam. Kaszlu nie mam. I nie będę już brać antybiotyku. Ale przeczytałam, że liść orzecha leczy grzybice. Pojechałam do syna, narwałam. Popiłam trochę i nie mam bólu. 3 lata się męczyłam, spać nie mogłam po nocach. Tak piekł język. I wyleczyłam język. Także ja już do lekarzy nie będę chodzić. Będę się sama ziółkami leczyć. Teraz patrzę na światła. Jedziemy tą samą drogą. Patrzę na światła. Kiedy oni zrobią? Tak, samochód rozwalony. Czekam, kiedy to ten asfalt zrobią. Bo jak naprawię, to i za miesiąc znów będzie to samo. Do wymiany są
no jak to się nazywa? Teon. Przy kołach te Klocki. nie wahacze, nie klocki, tylko jak tłucze to, zapomniałam jak się nazywa. Błotniki. Nie. Końcówki. Końcówki do wymiany. Ale wnuczek mówi, babci, takie dziury to jeszcze jeździ. O, niecierpliwy. A za takie coś to mandaty 300 zł. Ale Jadzia się zdziwi. Nie spodziewa się, ale jeszcze... Może ciasto akurat piecze, zobaczymy. Trafimy na jakiś deserek. A u niej dobre ciasta. Jak ona sprzedaje, to moment. Już ludzie czekają na nią. Taki krótki odcinek drogi, a te światła świecą i świecą. Ziółka, o, same ziółka rosną. Bardzo zdrowe te ziółka. I ja wolę ziółkami się leczyć niż lekami. Leki osłabiają, jak brałam ten antybiotyk, to biegałam, żeby siły nabrać. Taki człowiek słaby. Za długo się czeka. Nie lubię, bo jestem za szybka. Nawet jak gram na akordeonie, to nieraz piszą niunia, wolniej. Niunia, wolniej. W życiu i bo taka energiczna jest. Po prostu nie dogaduję się z takimi ludźmi powolnymi. Nie wiem, oni mnie denerwują. Jak ktoś jest taki powolny. Taka ciamajda. Nie obrażam nikogo, nie? O Jezu, ja chyba się przejdę do tego starostwa. Co oni myślą, bo to droga powiatowa. I zawsze, kiedy Pan przyjedzie, to jest deszcz. Niebo płacze, bo ja już nie. Ja już mam radość. Spokój w domu, cisza i to, że mogę sama decydować wszystkim. Chociaż przy tym drugim mężu decydowałam wszystkim. Nie sprzeciwiał się. Lubię, jak jeździłam grać. Pomagał mi, płyty przynosił, jakieś kasety, ja mi piosenki spisywałam. Był zadowolony. Po weselach grałam, po zabawach grałam. Bo ten pierwszy mi zabronił. Zazdrosny był. Jakiś chory. Stoisz na scenie, zęby suszysz. Ja mówię, to jak ktoś się do mnie uśmiecha, to co, mam ponura być? To powie człowiek, że ja się obraziłam, że się gniewam. Ja muszę uśmiechem oddać. I na co, jak to już miasto? Po co to zrobione? Przecież to już miasto. Człowiek inaczej myśli. Pieniądze to nie, pieniądze szczęścia nie dają. Pieniądze rzecz nabyta, ale najważniejsze to jest zdrowie. I spokój, oczywiście. Spokój w życiu najważniejszy też. No nie. Przecież my mamy czerwone, a tamci zielone. Taka byłam, zamyślona tą rozmową, że się zagadałam i poleciałam. Dziury. Tu się tak te samochody psuje. W zimę też. Nie odśnieżą, tylko po tych śniegach się jeździ. Aż wahacze mi poszły. I cały czas remonty samochodu. Na wsi jest dobrze, tylko żeby były asfalty wszędzie. Tak jak w Szwecji, jak byłam. 27 lat temu tam śpiewałam. A tak było śmiesznie, że tam był w amfiteatrze to 1000 narodu. Pojechałam z chłopakami. Oczywiście pan kierownik mnie wybrał jedną. Śpiewam, lecę rozpędzona z tymi piosenkami, tańczę, śpiewam. No i później jak się skończyły te wszystkie piosenki, zeszliśmy,
A panowie się śmieją. Ja mówię, o co chodzi? To ty nie wiesz? Ja mówię, nie. No, jedźcie. No, ale to on ma pierwszeństwo, nie ja. No, prawa strona ma pierwszeństwo. I mówią, że jak ja śpiewałam, a kierownik grał na akordeonie, pasek pękł, akordeon spadł. Ja tego nie słyszałam nawet. Byłam zainteresowana swoimi piosenkami. Tam byliśmy przez cały tydzień, chodziliśmy po ulicach, chłopaki grali, a ja prosiłam Szwedów do tańca i tańczyłam z nimi. Też umieją, tak jak my. Tylko okropny był alkohol. 27 lat temu, jak byliśmy, pół litra 100 zł, a my ze sobą nie mieliśmy. No i tak się składali chłopcy na ten alkohol. Po kieliszek to kosztował 10 zł chyba. Szklanka piwa. Pani wójt przyszła, mówi, szklanka piwa 10 zł, nie jest drogo, idźcie sobie kupcie. Na tamty czas szklanka piwa 10 zł. Nawet nie wiedzieliśmy, że sklepy są bezsłowe. No pierwszy raz człowiek płynie promem, to nie wie. Fajnie się płynęło. Kierownik taki wesoły. Kawały opowiadał. Było dużo śmiechu. A z powrotem już jak wracaliśmy, to znaleźliśmy sklep bezsłowy. To polski sklep, 30 zł. Żołądkówka, tak. 30 zł kosztowała. I to litr. 30 zł. Tak było tanio. Oj, śpiewało się wszędzie. W Spale śpiewaliśmy, z wieńcem jeździliśmy na dożynki prezydentowskie. To jeszcze był pan Kwaśniewski prezydentem. No i tak te kamery, te telewizory to pokazują takich tych człowieków nieforemnych, małych, grubych, ale jak ja tam pojechałam, a prezydent szczuplutki, drobniutki, no byłam w szoku. I tam prowadziłam wszystkie kapele w kółeczkach. Tak to jak to Władzia, wszędzie wlezie, jak to mówią. Piłem w Spale, spałem w Pile. I to na razie tyle. Jak miałam pana, który mnie uczył jazdy, to powiedział: jedziemy szybko, bo będzie pani krawężniki haczyć w mieście. Nauczył mnie tak szybką jazdę. I zawsze mówił, jak się jedzie szybko, przed zaułkiem jakimś, przyhamować i później na zakręcie kity. 32 lata jeżdżę, bo sprawdzałam. 34, co ja mówię, 34. I dla mnie to tylko radość, że ja jestem zdrowa. To największa moja radość. Ale zdrowi to są tylko ci, co są w ruchu i pracują. Chociaż trochę, ale trzeba robić. Bo to siedzenie to tak jakby człowiek umarł. O, dojechaliśmy już do tej miejscowości. Tutaj grałam też w tej wiosce, na sylwestrach, na zabawach. O, jesteśmy na miejscu. Och, Jadzia, jak ma pięknie. Kwiatki. Zrobimy jej, dziewczynie, niespodziankę, uradujemy trochę. Nie, to nie tędy idę ja. Przepraszam. Tu jej brat mieszka. Nie, czy to... A, już dawno nie byłam, to już nie powiem. Tak. Dzień dobry. Idę rozweselić koleżankę. Nudniej się poweseli koleżanki.
którędy dróżka do poręby, bo mi porębianka obiecała gęby, bo mi porębianka obiecała gęby. Ile tego rozmawiać? Cicho, zaraz będziemy rozmawiać. Obiecała gęby, obiecała pyska, którędy, którędy do poręby ściska, którędy, którędy do poręby ściska. Góry jedź, z góry jedź, na dole nie hamuj. Będziesz płakać? Nie. Ja do płaczu? Witam Dobra, cię, dawno no nie witam, byłam, tak. ale muzyką musiałam cię przywitać, żebyś cię Daj rozweselić. spokój. Ja siedzę od rana, płaczę nad swoją ułomnością, a nie... Nie płacz, no co ty? A co zrobisz? Nie wróci się to już, jak ci tak się stało. Nie płacz, no nie płacz. Nie płacz, dobrze. Nie płacz. Czekaj, chwilę sprzątnę z tego, bo Nic, nie będę... nic, a ty jak będziesz sprzątać, po co? No ni- po to, żeby pana zaprosić, żeby usiadł trochę. Dobrze, pan nagrywa na ciebie. Jesteś elegancka, Tak, elegancka. i się nie denerwuj. A dzwoniłam do ciebie 2 razy, A wiesz, jak ja tam mam telefon na dole, to tego. ale wianuszek dziś zrobiłam dla No ciebie właśnie specjalnie. widzę. Ale byle jak. Jesteś, Słuchaj, ja tutaj jesteś, stawiam wodę, poczęstuję pana pierogami. o, Ty wiesz, że u mnie zawsze było tak, czym chata bogata. ja wiem, jak przyjeżdżałam, to ja No. wiem. Zawsze było. Jedzenie. No, my jesteśmy takie obie, że nie palimy, nie pijemy, nie mamy towarzystwa. To jest prawda. Moje całe towarzystwo, I nie mamy towarzystwa. moje całe towarzystwo to jest w sobotę rynek w Dobrym Mieście. No i super. I już I tak, pieczę ciasta no, i tak rób. na siedząco, czekaj właśnie. No piecz. Nie przeszkadzaj sobie, piecz. No nie przeszkadzaj Nigdzie nie sobie. idź, tylko siedź. I tak. Wiem, że, Postaw to lachę. wiem, że nie możesz chodzić, to siedź. Może jakieś blokady zrobią w kręgosłup, to wiesz. To może coś się poprawi, choć odrobinę. Bo wiesz, ja mam no nie mam czucia w stopach od cukrzycy i od radioterapii. Bo to wiesz, tych A. chorób od piernika i trochę. I leków pełno, i to wszystko osłabia, i no. Jedno leczy, drugie kaleczy i Tak, wszystko. antybiotyki miałam na gardło, odrzuciłam, bo krosty w języku, krosty tu i sosny gotowałam, gałązki się co? wyleczyłam. Wyleczyłaś się? Sosna No leczy, widzisz. a mnie tu przewieje, bo ja nie mogę. To wyłącz. Ja nie mogę, ale to tobie będzie gorąco, A tam nie będzie gorąco. Którym? Nie będzie Którym? gorąco. O ten. bo mnie później kręgosłup boli, jak Taka przewieje. delikatna jesteś? Zwyrodnienia jak są, to co? O, Lekarz mi powiedział, kochana, że jak są zwyrodnienia, to przeciągi szkodzą. z wyrodnienia, bo tylko ty masz zwyrodnienie. Ja to nie, ja to jestem zdrowa. Ale ja jak mówię, nic. jak zwyrodnienia są. Lekarz mi tak powiedział, Proszę żeby pana, uważać. Wodka, pójdziesz do tej białej zamrażarki. A gdzie ona jeszcze stoi? chwilę w korytarzu i tam na białym talerzu u góry na górnej półce jest 7 chyba pierogów, bo za późno się opamiętałam, wiesz? Ale chwileczkę jeszcze nie wyjmuj, bo woda się nie zagotowała. I chcę pana staropolskim zwyczajem przywitać. U nas tak było, mój ojciec był 30 parę lat sołtysem i nikt z mojego domu nie wyszedł głodny. Czym była? No, Czym było, to był częstowany. ja też kto taka sama przyjechał. jestem. Ty pierogi, a dziś mam naleśniki, super. Jakie, z czym? Z jagodami? Pory do ciasta się daje, No, nie z jagodami. Żółty ser, kiełbasa, cebulka tak na i pikantno. dobrze powiedziałam, cebulka, kiełbaska, żółty ser, i pieczarka No widzisz, do środka, na pikantno. na pikantno.
No też pyszne, bo to mój mąż robił zawsze, nauczył mnie. A jego jakaś tam pani starsza nauczyła. Tak. On lubiał starsze kobiety, chodził do nich zawsze. No to widzisz. No. Moją mamę nosił pół roku. Mama mówiła, że lepszy od synów. Mył, też nie chodziła. Pół roku? Tak, nosił Na co plecach? dzień. Nie, na plecach. Nosił co dzień do łóżka, kładł, mył. Bo ja nie miałam czasu, ja musiałam zapracować na rodzinę. A on ją mył, karmił, gotował i nosił i położył spać i rano posadził na krzesło. No i powiedziała, no że właśnie. lepszy jak syn. Ja sobie nie wyobrażałam, że mnie takie szczęście spotka. Dzisiaj. A dzisiaj. Że ja nie będę mogła chodzić. Człowiek Ty- nie wie, co czeka Ty go. wiesz, że mnie Pomyliłam, poszłam do twojego brata. Pomyliłam, mówię, jak ładnie ująć. Tak. Kiedyś było ładnie i kwiatów i wszystkiego, a teraz No w domu tak. nie mam siły podlać. Przydałaby się córka. No mam wnuczkę, rośnie się 6 lat. Moja mama mówiła, nie masz córki, nie masz dzieci. Tak. No, a moja wnusia, wiesz, przyjedzie, to wszystko kotkom legowiska porobi, nakarmi, no ale jeszcze mała, w tym roku dopiero do szkoły idzie, 7 lat będzie Ojeju, to co to jest? miała. No ale maleństwo. właśnie, widzisz, 7 lat minęło, też nie wiadomo kiedy i co i jak. Jeszcze ze 3 lata. To już będzie ci pomagać, takie 3 10-latka. lata to ja już w kalendarz kopnę. O nie. Ty nie wiesz. No ja nie To wiem. tamten wie. Tak, Tamten datę pisze. to jest prawda, że że Pan Bóg Tak. liczy lata, a No. nie my. My możemy sobie liczyć. A pokaż rękę. Pokaż rękę. Co, będziesz wróżyć? Idź do diabła, bo zaraz powiesz, że jutro umieram. Nie. Jak 3 kreski, to do 90 lat się żyje. No, a ja mam 2. To do 100. Tak. To do 100. A druga ręka? Nie, no a masz 3. Gdzie mam 3? O, raz, 2 i trzecia idzie. No, Ja ci no. powiem tylko tyle. Moi rodzice żyli obydwoje do 90 lat. Ojciec zmarł, No to widzisz. ale do końca swoich dni byli sprawni. Nie tak jak ja, że usiadłam i siedziałam. Jedna kreska to człowiek umiera po 20. 2 kreski to człowiek... Gdzieś ty wyczytała to. Posłuchaj, 2 kreski to... Dwie kreski to ciąża potem. Te 2 kreski, no, to człowiek umiera po 40. Tak przed 50, po 50. Jak już są 3 kreski, to człowiek żyje do 90 lat, a jak 4 to już ponad 100. No teraz to A tutaj, jak jest literka M, to jest człowiek utalentowany. I ja mam na 2 rękach. M. widzisz. MM. Na A 2 ja nie mam na żadnych. 2 rękach. Nie masz? Pokaż. Jesteś też utalentowana, Tak, tylko... tak. No nie masz. Czekaj, tu zahacza. To nie masz. A druga ręka? Ci mówiłam, No nie masz. A ja mam na 2. no Tu jest M to jesteś i tu jest M. szczęśliwa, a ja O. ci powiem tak jak proboszcz Chudzik powiedział, że on nie miał żadnego talentu. No ale proboszczem tyle lat był. To też talent. Trzeba gadać i gadać, jak papuga. Tyle lat. I co to gadać? Cały czas to samo. Tak. No ale widzisz, odszedł na emeryturę, przyszedł. Ale on z jest ro- schorowany. A co mu tam dolega? A Parkinsona ma. On Tak? się cały trzęsie. Parkinsona ma. Ja ci powiem, ale przyszedł z rogu I mówił, że szybko nie odejdzie. No już jest ile? Ja byłam sołtysem, a on przyszedł. 16 lat chyba już jest u nas. Chudzik? No. No to już odszedł. No z powodu choroby, na pewno z powodu wieku chyba nie. No jak nie? Tak? 55 lat skończył. Ale do 80 księża. Nie, Nie? 75. No i z Rogórza przyszedł. Fajny. Rozmawiałam z Danko. Nie? Mówiła, że fajny. Fajny, nie taki, żebyście wy mieli, który nie. U nas już, proszę ciebie, ślubów kościelnych nie ma. Idę o młodzi do... No nie.
urzędu cywilnego biorą za 100 cywilny No. i mają ślub. No, A tutaj dawaj 1500 zł. Pogrzeb już jeden świecki był, bo rodziny nie było stać zapłacić 1500 zł. już i niektórzy chowają bez księży, bo Ja powiedziałam- księża drogo cenią. Ja powiedziałam Chudzikowi, bo myślałam, że tego, bo przecież mój mąż nie był chowany w Kraszewie, tylko w Lidzbarku. No i tego. A mój w stoczku. I powiedziałam proboszczowi, proszę księdza proboszcza, ja powiedziałam dla syna, Za dużo wody wlałaś. no to nie będę w łyżce wody gotowała pierogów, no chyba No tylko 7 woda. pierogów, a pół garka wody. No musi być woda, bo się przypalo i co? Nie przypalać. No i kochana, mu powiedziałam, proszę księdza proboszcza, ja jak umrę, powiedziałam synowi, nie ma prawa chodzić po żadnych kuriach, po żadnych księżach i prosić zezwolenia. No. Ja mam pieniądz, to idę do sklepu, tam kupuję gdzie chcę, a nie tutaj będę tego się kłaniała, tak jak męża chciałam pochować, to powiedział, że no nie wiem, czy pani mąż zasłużył na pogrzeb katolicki. O Boże. Ja mówię, no No, ksiądz no. służył na pogrzeb katolicki, leży z babą w wyrku, wstaje i idzie mszę odprawiać. A ja ty No. wiesz, że ja mam mordę niewyparzoną. Ja tam prosto, po co mam gadać po Ja ludziach? słuchałam pół godziny ponad pana jednego, który był księdzem i opowiadał, że tam nie ma Boga. U Jak to księży nie? nie ma Boga. Między sobą, jak jest kilku księży w kościele, nie ma Boga i on odszedł. On odszedł po 15 latach. Ma firmę, dobrze mu się żyje, ma bardzo miłych ludzi wokół siebie. Ja szanuję i księży, ale dobrych Opowiadał księży. wszystko. Chował dziadków, chował rodziców, ślub dawał córce, tej siostrze. Okazało się, że te pieniądze wszystkie proboszcz zbierał i później rodzina miała pretensje do niego, dlaczego ty pieniądze brałeś za pogrzeby rodzinne. A to wszystko proboszcz zbierał. To było na Słuchaj, internecie, wiesz, jak się że wypowiadał. kasę zbierał Chudzik, no to ja nie powiem, że nie zbierał, ale i remontował. Zrobił i Dla organy. mnie też pomógł, kapliczkę jak remontowałam, poszłam i on mówi, ja tu jestem młody, świeży. Ja mówię, proszę księdza, niech ksiądz nie gada takich rzeczy. Ile klapsydrów wisi do niego? I dał Jak- mi 1800 zł. No widzisz, ja ci powiem, Zagadałam go. syn nie chciał chrzcić tu w Kochanówce swojej córki i pojechał do Romona, do Kłębowa. Oni tam w piłkę grali kiedyś, wiesz, tam kolegowali się sonaty. No i pojechał i mówi, proszę księdza, trzeba mi córkę ochrzcić. No dobrze, ale kiedy? No 29 kwietnia był wtedy taki długi weekend. No mówię, wiesz Jacek, to dla mnie to jest żniwo. Jadę teraz na urlop sobie, bo potem jak przyjdzie lipiec, sierpień, to ja mam żniwa, bo tutaj przyjeżdżają na jezioro No tak, turyści. tak, dużo. No to muszę tutaj być na parafii. Jak grałam, to wiem, ile narodu przychodzi. No i mówi do Jacka, ale ja ci załatwię fajnego księdza emeryta. Przyjedzie, odprawi mszę i ochrzci ci córkę. No i rzeczywiście przyjechał emeryt. Ale ty wiesz, co to za ksiądz? Jacek poszedł do zachrystii, pyta się, proszę księdza, ile ja jestem dłużny za chrzest? Proszę pana, za to się nie płaci. To nie jest usługa, to jest posługa. Tak. Jeżeli pan chce złożyć jakąś ofiarę, to jest ofiara dobrowolna. I proszę złożyć tyle, ile pan uważa. A jak pan nie ma i nie stać pana, to będziemy się cieszyć, że córka otrzymała sakrament. Taki każdy powinien być ksiądz. Tak, i ja ci powiem. Kiedyś takie były księża, że chowali za darmo, śluby dawali za darmo, bo w Stoczku, w klasztorze był taki ksiądz. No i teraz ja ci powiem, 3 lata może żeśmy się nie widzieli. A jak ja ci mówię, że jeżdżę do Dobrego Miasta ciasta sprzedawać, przyszedł facet po cywilnemu ubrany, no bez koloratki, bez niczego. A taki pan doktor przyszedł, ja jeszcze wtedy chleb piekłam i sprzedawałam. Proszę panią, a czy można wiedzieć, skąd ten chleb jest? Ja mówię, dlaczego nie? Z Miłogórza. A ten facet po cywilnemu odzywa się, a ja znam niektórych ludzi z Miłogórza. Ja mówię, to kogo pan zna?
Może pan powiedzieć, nie, nie powiem, bo może jeszcze jakieś plotki będą. Ale mówi, ja tam u was na początku lipca to będę w Kraszewie. Ja mówię, to może jeszcze pan odprawi mszę. A tak, odprawię. Dopiero Jacek się pokrypował, kto to jest? Mówi, mamo, ty wiesz, z kim ty rozmawiasz? Ja mówię, nie, nie wiem. Mówi, to jest ksiądz, który chrzcił naszą Zosię. O, widzisz. No i patrz, tyle lat i przychodzi. Góra z górą się nie zejdzie, a zejdzie, człowiek tak. z człowiekiem zawsze. Ale ja ci powiem, on mieszka w Różynce, dom kupił sobie, no i przyjmuje, przyjeżdżają do niego z kurii, bo tam jako na wypoczynek, nie? I mówią tak, Janusz, ty jedź do dobrego miasta, bo ty wiesz, gdzie tam sprzedają dobre ciasta. I on jak przyjedzie, to nakupuje to takiego, ale ci mówię, mówi tak, proszę pana. A jakie pieczesz ciasta? Ciasta to się piecze takie, jakie sezonowe te, Pory. nie, owoce. Aha. Ja mówię, proszę księdza, ja piekę i z owocami i bez. Także wiesz, no ja piekę różne, jakie mam zamówienia, ale najbardziej to schodzi taki z malinami. Wiesz, bita śmietana z serkiem, z herbatnikami, z kajmakiem i na wierzchu galaretka zalana malinami, nie? A ty mnie, co robiłaś torta, to ja teraz te ciasta tortowe robię. Wczoraj też zapraszałam na ciasto, Tak? na rolkach. Zrobiłam te ciasto. No to czemu nie? Nauczyłaś mnie. Nauczyłam cię. Rozumu i roboty trzeba się uczyć do śmierci i jeszcze człowiek głupi umrze. No tak, no to dobrze, że wiesz, teraz jest internet, to ja z internetu, ja tam powiem ci, maili pisać nie umiem. Ja też Ale- nie piszę. Ale to, co potrzeba, to sobie znajdę i robię z tego, nie? I wiesz, i to duże, pomocne jest. Nieraz syn przyjdzie, mówi, kiedyś się darłaś na mnie, że weźmiesz siekierę i pierdykniesz i rozwalisz ten internet. Teraz mówi, ja tobie przyniosę siekierę. Wciąga, bo wciąga. No bo taka prawda jest. Ja nie idę, czy 10, czy 11, to muszę zajrzeć. Ja ci powiem, jak wyłączyli teraz to telewizję, to nie oglądam. Od tamtej pory wcale nie oglądam telewizji. A ja już ile? 10 miesięcy nie oglądam telewizora. Ja nie mam czasu. To tak samo jak i ja. Ja wolę co innego robić niż Pytają telewizor się mnie oglądać. o której ty chodzisz spać? A różnie. I o 10 to nigdy, o 11, wpół do 12. No, Wczoraj byłam w Lidzbarku trochę, przyjechałam, a prosiłam znajomą, żeby kupiła mi truskawki, bo robię taki sernik na zimno z truskawkami. Syn mówi, ty bierz się, masz upieczony spód do tego ciasta? Ja mówię, mam, to bierz się, mówi, bo do jutra to te truskawki wywalisz. Takie nietrwałe są, nie? no to, bo to już późno. I no późno. I tego. No i siedziałam do godziny wpół do 11. Zrobiłam. Także tego. Później pokażę, jak wyszedł. Zaraz będzie woda się gotowała. Zaraz będzie pan próbował moich pierożków. Przyjechałaś pieniędzy pożyczyć? Nie. No to co? Ale, a czemu nie przykrywasz wody? Jakie ty A umiesz? ty jakie umiesz, co Ja- miała? A ja nie wiem, co ty umiesz. Ja wszystkie umiem, a ty? Umiesz, a dzieweczka do laseczka. No, umiem. U ciebie tu na baletach śpiewałam. Jak zaprosiłaś nas do grania. No to Szła zaczynaj. dzieweczka. A co to było? A Sylwester czy ostatki? Jak my Władka, graliśmy? Władka, ty myślisz... Ja I nie wtedy cię pamiętam- poznałam, to z 27 O, lat. więcej. 27, 8. No, kochana, Nie byłam ja w ciąży wtedy? byłaś. No to A jeszcze wcześniej się znaliśmy. 26. Jeszcze nie byłaś w ciąży, to już przyjeżdżałaś na festyny tu do nas na zabawy. Nie przyjeżdżałam. Przyjeżdżałaś jak to? Nie, bo Ja wracałam... ja z mężem z tu nie Rosji, przyjeżdżałam. zajeżdżałam do twojego brata, do Przedrogórzyn, jak to No się... do Gienka. No. I załatwiałam orkiestrę i było fajnie. Także wiesz. No, No i było- zapomniałam. Fajna orkiestra była, nie ze No mną. bardzo. I ci powiem, jak był wojna pod Helsbergiem, no to byłam ze straganem. To przyszło takich dwóch panów młodych, no i koniecznie, żebym ja tam pod Ostrołękę jechała, bo tam 1 września też mają jakąś rocznicę. Ja mówię, proszę pana, pan chce, żeby babcia jechała do Ostrołęki,
chyba pan żartujesz ze mnie, nie? I tego mówi, nie no, wiesz, jeszcze wtedy to jeździłam samochodem, teraz już nie jeżdżę, bo nogi niesprawne, to co mam? Jechać jakiś wypadek? I teraz jeżdżę jak dyrektor, wożą mnie, a nie jeszcze sama. Także wiesz... Ale dobrze, jak się jeździło sama. Aj, Władka, to o tym to nie ma co mówić i dyskutować na ten temat. Ja byłam od nikogo niezależna. Pomyślałam sobie, że jadę tu, więc jadę. A jak teraz, to ja muszę wszystkiego prosić. Zawieź mnie tu, zawieź mnie tam. I to uciążliwe. Ach, daj spokój. To nie... Ciężkie nie daj tak. Boże, żebyś straciła Ciężkie nogi, takie żebyś życie. nie mogła jeździć. Ja biegam, nie chcę stracić, bo ja biegam. To bardzo dobrze, to bardzo Usztywniam sobie węzadła, żeby na stare lata nie łamać. No widzisz, a mnie przepisali różne leki na utwardzenie kości, no może i to coś tam pomaga. Może jeszcze zaczniesz chodzić, kochaniutka. Wiesz, ja już nie chciałabym chodzić, ale przynajmniej o lasce jako tako się poruszać, nie? No jadę teraz do Olsztyna, do doktora Grabarczyka, on jest neurochirurgiem, może jakieś tam blokady zastosuje. Bo tam operować to nie ma co, bo to wszystko powywijane, powyginane, także wiesz, jak chodzę, tak chodzę, ale mogę jeździć, to już lepiej. No to lekarz Weiss powiedział, a pani te z tą harmonią, tak na tych plecach, to pani będzie garbata na stare lata. A tam Weiss to wiesz. Mało. Ale ona mnie chyba w dół ciągnie, ta harmonia, bo ciągle niższa jestem. No to wiesz, na starość zawsze jest tak, że się rośnie. Ale w dół. dzieci, matka, ty zawsze, mamuśka, ty cały czas jakaś niska. Ja nie byłam wysoka, no ale ciężar jest na plecach. Niestety Kochana. 6,5 kilo. A tamten większy jeszcze więcej. To widzisz, ja też ile schudłam? 16 kilo. Ja 10. No także wiesz. Ale teraz schudłam znów 3 kilo. No widzisz, no ty jak biegasz, no to i z tego. Już ponad 60 ważyłam. Do normy wróciłam. No i co z wodą? Gotuje się? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Oj, długo gotujesz. No musi się zagotować na to. A jak papierówki to są? Papierów. A dobre? A u mnie tak jakieś martwe, bo to A nie wiem, bez Jacek, wody, takie bez smaku. Jacek, no teraz chyba nie ma co narzekać, już dzisiaj całą noc dolało to. Ale już spadły. No co, z ziemi nasiąklą wodę teraz. Przyjechał. Wiatr rozwalił wszystko, ja mam wcześniejszą. Przyjechał z Olsztyna, z Dobrego Miasta, mówi, kupiłem papierówki, będziemy piec jabłecznik. Jak kupiłeś, to by już piekł. On piecze, naprawdę. O, mama nauczyła. Serniki to tylko on piecze. Proszę. Drożdżówki tylko on. A pojedziemy, bo ja piekę taką przedwojenną drożdżówkę, jak mnie mama nauczyła. To wszyscy lecą po te drożdżówki, bo pani najlepsza. Bo mówię, moja to jest taka przedwojenna. Ja chleb przedwojenny piekłam, bo z ziemniakami, teraz mało kto piecze. No. Taki z ziemniakami. A po to się dawało ziemniaki, żeby Wilgoć była. trzymały. Bo tam O, widzisz, a ja piekłam no i tak on długo nie poleżał. Kochana, mama, nas nie było dużo. Nas było 3 dzieci, 2 rodziców, 5. No to raz w tygodniu piekła chleb, U nie? mnie mama cały czas piekła, nas było 12 z rodzicami. 12. A, no to wiesz, 10 to było dla dzieci. kogo piec? A u nas Cały tam czas, ale nam tak znudził się ten chleb pieczony, że my Chciało kupionego. zamienialiśmy. Sąsiadki przynosiły kupne, a my zamienialiśmy się na ten Ale pieczony. wiesz. Bułeczki piekła i chleb. Na pewno ta drożdżówka, jak mój tato opowiadał, mówi, mama jego piekła na Boże Narodzenie 10 kg mąki i z tego piekła placki, taki placek drożdżowy, nie? Ciasto drożdżowe w takich dużych brytwanach, nie? Mówię, a jeden to musiał zawsze zostać na Nowy Rok. No to mówi, na górę, na półkę położyła i dzieci chodziły, zglądały, jaki dobry ten placek był. I ja mówię, teraz byś dzieciom kazał zjeść ten ciasto drożdżowe co tydzień leżało, akurat by żądali tego placka, nie? Takie były czasy, Władka. No, A ja co? A dużo lat starsza jesteś ode mnie, co ja nie pamiętam? Szynki wisiały na strychu, chodziło się tylko z nożem, jadło się. Skrzynię tata zrobił, solankę taką, boczek, słonina,
Ale to było smaczne. To inne w tej skrzyni. czasy. Tak. A teraz ja ci powiem, Władka, jak zrobię smalec taki z jabłkiem, z czosnkiem, z cebulą, jak byliśmy 18 maja na dniach czego tam? Muzeów, zwiedzania muzeów, nie? No to ja kroiłam chleb, on mnie nadążył smarować. No w ciągu pół godziny żeśmy rozsprzedali tego. No i dobrze, interes idzie. Interes idzie jak licho. Oby tylko zdrowie był. Ja ci powiem, a teraz pojechałam do Blanek, nie? No i też zrobiłam tego smalec. No ale że było to gorąco i tam rozdawali tą za darmo zupę pokrzywową. Mówię, a co ja tam będę wyciągać ten smalec? Ale już jak sprzedałam wszystko, nie miałam nic, i pączki, i ciasta, to postawiłam ten słój 5-litrowy z ogórkami. Taka koło mnie siedziała pani z Olsztyna, sprzedawała kiełki nasion, nie? Mówi, to co teraz pani, ogórki będziesz same sprzedawała? Ja mówię, mam smalec do tego. Jak wyciągnęłam ten smalec, kochana, jak się kolejka, takie małżeństwo przyszło. Jak Bo tego nikt nie je teraz. ale jak zrobili No. reklamę, mówi, ojej, co to za smalec, co to za smalec. Ludzie się zlecieli i tego, rozkupili ten smalec i się śmieję do Jacka, mówię, miałam przywieźć smalec do domu, ale rozprzedałam w ostatniej chwili smalec. No i dobrze, widzisz, no nie? i dobrze. I mówi, ale co to za smalec, co to za smalec? Przywiozłam do domu, syn spróbował. Mówię, wiesz, dawno nie było, to naprawdę i dobry. No to właśnie mówią, że to tuczy. Ale smalec to jest potrzebny tak, dla właśnie organizmu. chciałam powiedzieć, też jest Tak. potrzebny. Niekoniecznie wszystko dietetyczne, No, nie? smalec jest potrzebny dla siły. Kiedyś co? Jak to tata, jak byłam dzieckiem, zawsze ruskie żeberka, to cebula i słonina. To ich nabyła zagrycha. Ruskie żeberka. Tak, No. Zobacz, Władzia, gotuje. słonina i cebulka. No, już się gotuje. To idź tam, biały talerz. Biała za lodówką jest biała zamrażarka. Pamiętam. I tam na górze O Jezu, jest jak tu talerz. niebezpiecznie ona ma. Jak tu ona ma niebezpiecznie. A gdzie te pierogi? Na samej górze w zamrażarce białej. W tej malutkiej? Nie, za lodówką jest wysoka zamrażarka. Za lodówką. A tu, a ja do tej malutkiej poszłam. No gdzie tam, żebyś się spierdzieliła do piwnicy jeszcze? Nie, ja umiem chodzić, nie bój się. No jest. Paruje? No niech pan nie spadnie tam, bo tam schody są. No wiem. No i teraz rzucaj. Poczekaj, ręce umyję. No to myj, masz kran pod tym. I tu masz na podłodze ręcznik papierowy, wytrzyj, bo ja innego nie używam. Aj. Nieporuszane były. A kto ich tam ruszał? Właśnie, poprzeklejały się. Ja zawsze jak mrożę, to idę. Jak przymrożę trochę ich, to poruszam. Wtedy się nie kleją. Nie zepsują się, bo zamarznięte to wiesz. No nie. Przykryj talerzem, potem talerz umyj, wycznij ręcznikiem i dam ci powie, że dobry pieróg. Zobaczymy. No, czas pokaże, nie? No. Kiedyś robiło się wesela w stodołach. Ale to było tak, że były świetlice na wioskach, ale nikt nie robił w świetlicach. Każdy w swoim domu. W mieszkaniu stały, a w stodole graliśmy, albo na podwórku jakieś tam dechy, zadaszenie dla muzykantów, dechy i graliśmy. Nawet pod namiotami graliśmy. To burza przyszła, zalało całe namioty, podłoga była mokrusieńka, a goście bawili się na bosaka, my dalej graliśmy. To były inne czasy. Fajnie było, wesoło. Nogi brudne w błocie każda miała, To były inne czasy. ale a teraz skakały. są inne, kochane.
No i dlatego młodzi nie biorą tych, nie robią tych wesel, no bo jest drożyzna. Nie stać. A ja ci powiem, są tacy, co robią, a są tacy... Ale to rzadko. Kto ma pieniądze, to zrobi. Tak. Ja ci powiem, my jesteśmy tam na rynku, no to przychodzą ludzie, zamawiają ciasta na wesela, nie? I tego. I przyszła taka pani, która robiła w Lidzbarku u Cytowicza wesele. No i 3 serniki Jacek upiekł te serniki, ona przyjechała po te ciasto, mówi: ja sama piekę ciasta, ale takie serniki jak panu wychodzą, to mnie nie wychodzą. I się śmiałam, mówi, że teraz w tym roku będzie miała też wesele i też przyjdzie. Masz, zamieszaj. No i poprzylegały i zepsują się. Nie. Jak ja mówię zamieszaj, jak się wrzuci, to ja zamieszam zawsze No i jak? I fruwają. I o co chodzi? a nie To poprzyklejam się. leciutko to było. I nie poodrywało się. Nie. Jak będą źle ugotowane, proszę pana, To moja wina. płatki wina, bo ja to wrzucam i mieszam. To moja wina. To wali się w piersi i krzycz moja wina. Za duży ogień, może poprzyklejały się. Pierogi jak się gotuje, to na wolnym ogniu. Ale Ja jak gotuję. się zagotują, proszę panią. Ja od razu daję wolny ogień, żeby nie przy... Wrzucę zamrożone pierogi, one się nie zagotują i ja zmniejszę gaz, żeby one miękły, nie? Muszą się zagotować dopiero na mały ogień, a nie... Okej. Prawdę mówię? Okej. No. Ja to tylko podsłuchuję. To niech się pan uczy życia oczami. Stara kucharka i mówię prawdę. Wrzucam do wody, zamieszam, one wtedy już się tak Żeby się nie kleiły. nie kleiły do dna garka i wtedy czekam, aż się zagotują. A jak się zagotują, to zmniejszam gaz i na wolniutkim ogniu one się gotują. To jak jeszcze pamiętasz, była ta Alicja, dyrektorko Gminnego Ośrodka Kultury, nie? No. I ona robiła chrzciny. No i poprosiła mnie, żebym tam jej pomogła. No pojechałam, no pierwsze danie robiłam rosół i kołduny do tego, nie? Ale prawdziwe kołduny to muszą mieć baraniny, ale skąd tu weźmiesz baraniny? No i tego, jak przyjechali z kościoła, taki pan przyszedł: proszę panią, kto to gotował rosół? Ja mówię: no ja, co niedobry? Nie, proszę panią, przyszłam, żeby pani dała mi przepis, jak ugotować taki pyszny rosół. Ja mówię: proszę pana, rosołu to się za godzinę nie ugotuje. Rosół to musi gotować Tak. się pół dnia i tylko pykać, a nie gotować się. A jak ktoś nastawi na ten, weź no rusz się, zajrzyj do nich. I jeszcze Nie dopiero. gotują się? Jeszcze troszeczkę. To zaraz zacznę. No i co to by było, jakbym przykręciła ogień? By miękły. Muszą się zagotować. Nie no, temperatura musi być, bo to zimna woda się robi, jak się wrzuca. No to właśnie, to co Wrzuca ty się ten- uczysz ojca dzieci robić? Ja też umiem gotować pierogi. To wiesz. Z kapustą kiszoną, z ziemniakami. Ukraińskie, takie ukraińskie. Smażona kapusta kiszona, ziemniaczki, cebulka i boczek, skwareczki. No. Boczek. No to Do tak tego. mnie pan Ukrainiec Też dobre są. uczył na festynie gotować. One lepsze jak z mięsem. Ja wolę takie. W stronach mojej mamy to były pyzy ziemniaczane. Zawsze już na sobotę musiały być ugotowane takie pyzy, żeby tylko w niedzielę odsmażać. No to w niedzielę po kościele schodzili się gdzieś tam na pogaduszki. Już nie gotowali obiadu, nie? Chciałam pyzy zrobić, ale ziemniaków tych starych nie kupiłam. A z młodych tak nie wychodzi. A Na czemu razie. nie? Takie malutkie były w tej Biedronce, w Lidlu, A takie. w Biedronce nie ma No. co kupować, bo tam zgnilizna. A ja wiem, że tam leżą takie No. zgniłe. Ale tu u tej kupuję koło Biedronki. U tej pani. Aha, ze straganu. No, No nie wiem. ona czy- Irgę ma A, dobre Jacek- ziemniaki. A ja nie lubię białych ziemniaków. Dla mnie ziemniaki to muszą być żółte. A ja właśnie na odwrót. Widzisz? Każdy ma swoje upodobania. O, gotują się. No to teraz weź Który? ten talerz, połóż do zlewu, umyjesz. Który to? Zmniejsz. Weź ten talerz, bo ja włączę gaz. Aha, ty zmieniasz.
No już się pali. A to trzeba trzymać, bo to, wiesz, taka kuchnia teraz. No z 7 minut. No I teraz którym? Bo jeszcze nie ten. i tu wytrzesz ładnie. Przydałaby ci się taka kobieta, co? O! Władzia! To by był skarb. Zaraz łyżka i to od razu wymyję, Tu weź wytrzyj ładnie talerzyk na sucho. żeby nie spadł. Wiesz, ja czekam, że moja wnusia podrośnie. Ty wiesz, że temu dzieci teraz, to młodzież to nie chce nic robić. No wiesz, to stare, jak to, bo my stare capy to nauczeni Roboty roboty. od dziecka. Ja miałam 8 lat, krówki pasłam, Aha, jest zeszyty brałam, śpiewałam, a braciszek mówi, ty, a czego u tobie nie uciekają? Jak ja pasę, to one uciekają. Bo ja im śpiewam, mówię. Jak ja ci powiem lepiej, jak tego, jak właśnie przyszedł ten ksiądz i ja mówię, że dla mnie to było A co, przestały się gotować? wielka, wielkie nieszczęście, jak musiałam iść krowy paść. Kiedyś to tak tych dzieci gnębili tym pasieniem. A co? teraz, A co pastuch mieli? jest- Nie było pastuchów kiedyś, a teraz- druty kolczaste, tylko krowy cycerwały i 100 krwią się tak doiło, a one kopały, bo rany były. Ja ci powiem, no i ten ksiądz był emeryt, nie? Mówi, a ja to lubiałem krowy paść. Ja też, I jeszcze ja też. pamiętam, jako piosenkę śpiewałem jak pasłem te krowy. Mówię, a pasłem krowy i na służbie byłem. Ja mówię, proszę księdza, to jeszcze się ksiądz wykształcił na księdza, jak był na służbie? A jak? No ja mówię, to niech ksiądz zaśpiewa to piosenkę, co śpiewał za krowami. No i wiesz, ładna ta piosenka, ale ja jej nie znałam, nie? Ci ludzie się wkoło nas zgromadzili i tak oczy wywalają na mnie. Co ja gadam, proszę księdza. Mówi, a skąd ten ksiądz? Skąd pani tego księdza zna? Ja mówię, znam z rynku, bo to jest ksiądz emeryt, to jest przedwojenny ksiądz. I ja się śmieję. bo Rzadko takich teraz spotkać. Ja ci powiem, on ma 49 rocznik, to ile No, on ma lat? no. 82 czy ile? Ale ja ci powiem, To powojenny człowiek. tak, ale kochana, on wszystko robi. On ma wszystko, wszystkie owoce, kury to jakie chcesz, rozmaite. W Radostowie jest taki ksiądz, który nawet w stolarni pracuje. Wszystko robi, remontuje kościół, remontuje swoją plebanię, wszystko sam robi. I wiem, no ksiądz to ma głos do śpiewania. Jak zaśpiewał, to ludzi się w koło zebrało i wszyscy słuchali. Pani, skąd pani znasz tego księdza? Gdzieś pani go wytrzasnęła. Ja mówię, on się sam wytrzasnął. A co śpiewał? No nie umie tej piosenki przedwojenną. A miałyśmy zaśpiewać. Szła dzieweczka. Gotuj pierogi, bo się rozgotuje. Tak jakoś nie widzę, żeby się gotowały, za mało dajesz tego ognia, dawaj więcej, bo... Ognia ci będę żałować, no powiedziałaś, że musi się gotować na małym. Ale to nie całkiem małe. To słucham. To nie, to co za malutki. No a teraz się gotuje? Chyba przykryję jeszcze raz. No, gotują się. Ale to nie takie całkiem malutki ogień, delikatny, ale nie tak... Tam trzeba było zmniejszyć, tylko niech wystarczy. Dobra, na tym się ugotują. Będziemy pół dnia czekać. Dobra, co ty tam? Widzisz, dla ciebie specjalnie Nie, strój założyłam. To dobrze, że tego. Mój kochany, 20 lat go już noszę. Kochana, Więcej, dziś nie jest więcej. tak gorąco, bo wczoraj to byś się ugotowała. A ja wytrzymała, jak po festynach, jak śpiewałam, upały były i w tych szmatach grubych. No bo Tkaczuk przyjechał na festyn do Blanek. No i wiesz, jak on jak zwykle to przyjdzie, mnie ucałuje z jednej strony, z drugiej. Ja Powiedz mu, żeby dla Władzi oddał 700 zł za tamten festyn. To już musisz ty załatwiać sama. A ja jestem honorowa. Nie będę się upominać. Powiedziałam mu, mówię, to teraz, no nie wiem jak mam tytułować. Obie robiłyśmy festyny. On Tutaj, mówi w do Miogórzu i u mnie. On do mnie mówi, że Wiesiu, mam go tytułować. Nie, ja mówię, wujcie, tytuły to już zostają doświetnie. W moim wieku.
to ja będę wójta Wiesz. tytułować wójt emeryt. A może być i tak, Jadziunia, może być i wójt emeryt. Razem graliśmy w zespole, u nas grał. Wiesz, u nas ja miałam dobre kontakty z Pawlikiem. W tamtym roku, nie, jeszcze rok do przodu, przed Bożym Narodzeniem, wy śpiewaliście wtedy przed Wysokobramą, Przed Wielkanocą. przed Bożym Narodzeniem. Nie? Przed Wielkanocą. Ale to było przed Bożym Narodzeniem. No patrzę, przyszedł Pawlik. Ja W mówię, zeszłym roku nie Nie. śpiewaliśmy przed Bożym Narodzeniem. nie w tamtym roku, jeszcze rok do tyłu. W tamtym roku No to- był to- 2003, to w 2002, nie? I ja mówię do niego, panie dyrektorze, bo on był dyrektorem tam KOWR-u od jakichś tam spraw rolniczych, nie? Ja mówię, panie dyrektorze, robimy festyn w Miłogórzu. Trzeba To nam mówiłaś mi. zasponsorować jakiś dobry zespół. No. A to ile chcecie pieniędzy? No kurna, mnie zamurowało. Ja myślałam, że on mu odpowie, dam 2000, 3000. Nie wiedziałam, co powiedzieć. Dobrze, że z tyłu stał Jacek. Mówi, panie dyrektorze, może jakiś dobry zespół pan dyrektor zasponsoruje. A oczywiście, jak najbardziej. No ja mówię, ja bym chciała zaprosić Eleni. A to proszę przyjechać po nowym roku, napiszemy jeszcze jakiś projekt i będzie Eleni w Miłogórzu śpiewała. Ale te gamonie nie, bo świetlicy nie ma. Potrzebna im była świetlica. No, No, ale Jacek fajny. Stanowczy taki. no widzisz, no i pieniądze przepadły. No Potem a my projekt pisaliśmy na te nasze festyny w Górowie, w innej gminie. Tam mam koleżankę wójtową. I nie pisaliśmy w swojej gminie, tylko w cudzej. No bo jak mieliśmy wójta przeciwko nam, to No, co? no. No Projektu, teraz może, nawet wiesz, świetlicy mi nie dawali. słuchaj, może teraz Fabian już nie będzie startował, bo już koniec, trzecia kadencja. Chciałam zrobić takie przed Bożym Narodzeniem 6 na Trzech Króli kolędowanie z mieszkańcami, pośpiewać kolędy. No nie otrzymałam świetlicy. No widzisz, trzeba było pisać pisma. Za Jankowskiego to moje pisma były zaznaczane na czerwono, bo jak poszłam do gminy coś gadać, to oni mówią, bo pani pisma to są poczytne. To dlatego wtedy referendum robiłam, 500 podpisów zebrałam. Ja mówię tego, to poczytne, bo ja piszę prawdę. Ja też piszę mówię głupot. prawdę. Wodka, może te pierogi to już będą miały. No one już gotują się dość długo, a pierogi nie muszą się długo gotować. To wyjmij, tylko podtrzymaj, niech odciekną, żeby woda na tej łyżce. Ja nie mam już 8 lat. O tak trzymaj, aż No. odcieknie woda. Nie mam 8 lat. Ale Okej, słucham się ciebie, bo ty starsza. Ja jestem pokorne ciele. A pokorne ciele dwie matki się. No. To wiem. To tak jak powiedziałam przy tym księdzu, taki pan przysłuchiwał się, ja mówię, kto ma księdza w rodzie, Tego bieda nie obodzi. tego bieda nie ubodzie. Moja mama tak mówiła A zawsze. tego. A Ale czemu? Moja mama tak powiedziała. To wszystko, co teraz jest, nie wiem skąd ona wiedziała, że będzie tak w Polsce, będą półki się łamać od towarów, a w portfelach będzie pusto. ja ci powiem, I że ci, co w sutanach, to będą diabły. Tak powiedziała dla mnie. Naprawdę. ja ci, Ja nie wiem. Przecież Władzia- pobożna była. ja ci- Gdzie ona to czytała, nawet nie spytałam, a powinnam. Władzia, ja Różne ci rzeczy mówiła, powiem, że jeden do drugiego będzie kilometrami szedł. Śladów szukał, żeby pożyczyć no to zapałki. jak będzie koniec świata, to Nie, tam przed końcem może, jak będzie jakaś zagłada. Tym? tym. O, widzisz, jak ty wszystko umiesz. Proszę bardzo, niech pan usiądzie sobie, postaw ładnie panu stołeczek. I czymś trzeba pokreślić, może keczupem. Proszę pana. Ale ketchup może być. Ła dzieweczka do laseczka, do zielonego. Ha, 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 do zielonego. Ha, 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 do zielonego. Napotkała myśliweczka bardzo czwarnego.
Ha, 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 bardzo szwarnego. Ha, 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 bardzo szwarnego. Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom? Gdzie jest ta dziewczyna, co kocham ją? Znalazłem ulicę, znalazłem dom. Znalazłem dziewczynę, co kocham ją. Ole! Żegnamy się. Wszystkiego dobrego, dużo Dobra, zdrówka. trzymaj się. Cześć, mikrofon Tobie. zabierz. Tobie najbardziej zdrowia. Tak jest, tak Bo ja jest. to śmigam. Dzięki no to Bogu. Daj Boże, jak Dzięki najdłużej, Bogu. Jak najdłużej. No, dziękuję Ci bardzo za przyjęcie. A jakie to było No. przyjęcie? Ja Ci jeszcze na Wiesz. koniec zagram. Żeby to było tak jak kiedyś, to by było przyjęcie, a teraz to... A co, nie cieszysz się z tej chwili? No cieszę się. No to- Ty wiesz zawsze, że ja lubię styczność z ludźmi. Wiem. No, tak jak ja lubię. Samotna stoję nad domem i patrzę na drugi brzeg. Wiatr niesie srebrzystym szronem, a mnie jest samotnej źle. Tak smutno mi nad tą rzeką, coraz łączyła nas dziś. I choć nie jestem daleko, nie mogę do Ciebie przyjść. Tak smutno mi nad tą rzeką, coraz łączyła nas dziś. I choć nie jestem daleko, nie mogę do Ciebie przyjść. Tak smutno mi nad tą rzeką, coraz łączyła nas dziś. I choć nie jestem daleko, nie mogę do Ciebie przyjść. Ja w życiu ciągle się śmiałam, gdy bawiliśmy się wraz. I nigdy nie przepuszczałam, że przyjdzie rozstania czas. Że los nas kiedyś rozdzieli i będziesz daleko Ty. To szczęście, któreśmy mieli, zostawią nam tylko łzy. Kurki krzyczą, śpiewają ze mną, ale ładnie. O, będą się jajeczka sypać.